Wyobraź sobie, że budzisz się przed wschodem słońca w małej polskiej wsi gdzieś na Mazowszu lub w Galicji. Jest lipiec. Powietrze jest ciężkie i gorące. Pola za oknem złocą się po horyzont, a w oddali słyszysz cichy, trójsylabowy śpiew ptaka, którego każdy mieszkaniec wsi rozpoznał natychmiast i który zmieniał wszystko. Pracę, rytm dnia, los całej rodziny na kolejny rok. To nie był zwykły poranek. To był początek żniw. Zanim przejdziemy dalej, jeśli oglądasz ten film na telewizorze, pamiętaj, że subskrypcja na urządzeniu mobilnym albo komputerze bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Jeśli te zapomniane opowieści o zwykłych ludziach dawnej Polski mają szansę dotrzeć do kolejnych pokoleń, potrzebujemy każdego udostępnienia i każdego nowego subskrybenta. To nic nie kosztuje, a dla nas znaczy wszystko. Polskie żniwa to nie był jeden dzień ani jeden tydzień. To był kulminacyjny moment całego roku. Miesiące strachu i nadziei zamknięte w kilku tygodniach gorączkowej, nieustającej pracy. Od tego, co zostanie zebrane z pola między czerwcem a sierpniem, zależało absolutnie wszystko. Czy rodzina przeżyje zimę? Czy będzie miała mąkę na chleb? Czy zdoła zapłacić powinności pańskie? Żaden inny moment roku nie ciążył tak nad polską wsią jak ta chwila, gdy zboże dojrzewało i trzeba było wyruszyć po nie. Szybko, zanim przyjdą deszcze, zanim pojawi się grad, zanim ziarno rozsypie się na ziemię i całoroczny wysiłek pójdzie na marne. Dziś, gdy cofamy się do tamtego świata, wracamy przede wszystkim do XVIII i XIX wieku. Do czasów, które etnograf Oskar Kolberg dokumentował, pieszo przemierzając polskie wsie z ołówkiem i zeszytem. Do czasów opisanych przez Jana Słomkę, chłopa ze wsi Dzików koło Tarnobrzega, który w swoich pamiętnikach spisał to, czego doświadczył przez całe życie wśród polskiego ludu. To ich głosy i ich dokumenty pozwalają nam dziś stanąć w środku tamtego świata i zobaczyć go od wewnątrz. Zacznijmy jednak od początku. Zacznijmy od ptaka. Głównym zwiastunem wyznaczającym moment rozpoczęcia żniw był głos przepiórki. Ten niepozorny ptak zamieszkujący polskie pola i łąki śpiewa charakterystycznym trójsylabowym zawołaniem pit-pi-lit, które dla wiejskiego ucha brzmiało jak wezwanie do pracy. Ludowe podania zapisane przez Kolberga na Lubelszczyźnie interpretowały ten głos jednoznacznie. Przepiórka woła: pójdźcie rządź, wzywa chłopów na pole. Kiedy jej śpiew stawał się głośny i natarczywy, zboże dojrzało i czas zbiorów nadszedł. Ale sam śpiew to było dopiero jedno ze znaków. Przed wyjściem w pole cała wieś musiała przejść przez serię przygotowań i rytuałów, które trwały niekiedy kilka dni i angażowały każdego, od najstarszego gospodarza po najmłodszego parobka. Kiedy stoisz dziś w skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, nad rzeką Sierpienicą, wśród przeniesionej drewnianej architektury mazowieckich zagród z przełomu XIX i XX wieku, możesz niemal poczuć ciężar tamtego oczekiwania. Drewniane chaty, stodoły, spichlerze, wszystko zbudowane tak, by służyć jednemu głównemu celowi – przechować ziarno, które da rodzinie przeżycie przez następny rok. Każdy budynek, każde narzędzie wiszące na ścianie były podporządkowane temu jednemu, fundamentalnemu rytmowi siania i zbierania. Ale zanim ktokolwiek wyszedł na pole z kosą lub sierpem, wieś musiała się przygotować. I to przygotowanie samo w sobie było skomplikowanym, wielowarstwowym wydarzeniem, w którym mieszała się wiara chrześcijańska z o wiele starszymi słowiańskimi przekonaniami o siłach rządzących urodzajem i plonami. Zgodnie z zapisami etnograficznymi Kolberga i innymi dokumentami z epoki, żniwa rozpoczynano najczęściej w sobotę. Nie był to wybór przypadkowy. Sobotę uważana była za dzień poświęcony Matce Bożej, orędowniczce rodzin, urodzaju i pól. Przed chrystianizacją, w odległej słowiańskiej tradycji, środa i sobota były dniami poświęconymi Mokoszy, pogańskiej bogini urodzaju i losu kobiet. Chrześcijaństwo nałożyło się na tę starszą warstwę i ją przyswoiło, ale fundamentalna logika pozostała. Były dni odpowiednie do rozpoczęcia żniw i były dni, których należało za wszelką cenę unikać. Piątek,
Dzień Męki Pańskiej był absolutnie wykluczony. Żaden poważny gospodarz nie wyprowadziłby swoich ludzi na pole w piątek. Takie żniwa mogły się źle skończyć gradem, chorobą, złym plonem. Na Lubelszczyźnie zwyczaj był szczególnie precyzyjny. Zanim w polu stanął sierp lub kosa, gospodarz udawał się do kościoła na nabożeństwo. Kolberg zanotował, że po mszy całą grupą, śpiewając pieśń „Kto się w opiekę odda Panu swemu”, wędrowała na pola. Tam, w rogu zagonu, gospodarz kładł kawałek chleba na białym obrusiku, bo kto ma żytko, ma wszystko, i wylewał trochę wódki na ziemię, jakby częstując samą glebę za jej plony. Następnie stawał na skraju pola, odmawiał krótką modlitwę, dobywał kosę, ostrzył ją powoli i ze skupieniem, po czym przystępował do pierwszego cięcia. Ten pierwszy ruch, zarzynek, był momentem uroczystym, niemal sakralnym. Pierwsze ścięte kłosy układał w kształt krzyża. To czynił zawsze właściciel pola, żaden inny. Zanim jednak do tego doszło, przez poprzednie dni w każdym gospodarstwie trwały intensywne przygotowania narzędziowe. Kosa i sierp były podstawowymi narzędziami żniwnymi, ale ich historia w polskim rolnictwie jest ciekawsza niż mogłoby się wydawać. Sierp to wygięte, ząbkowane żelazne ostrze osadzone w drewnianej rękojeści. Był przez wieki głównym narzędziem kobiet. Wymagało pochylenia się nad każdą garścią zboża, chwytania kłosów i odrywania ich powolnym, rytmicznym ruchem. Praca była mozolna, wymagająca wielkiej cierpliwości. Kosa była szybsza i efektywniejsza, ale wymagała większej siły i umiejętności. Gdy w XVII i w XVIII wieku kosa zaczęła powszechniej wypierać sierp, zaszła interesująca zmiana społeczna. Koszenie stało się domeną mężczyzn. Kobiety nadal zbierały ścięte zboże z ziemi, wiązały je w snopki i ustawiały w kopice, ale kosa przeszła w ręce mężczyzn. Ta zmiana narzędzia zmieniła hierarchię i podział ról, coś, co rzadko dostrzegamy patrząc na historię chłopskiego życia. Przed żniwami kosy musiały zostać naostrzone i właściwie przygotowane. Naostrzenie kosy było sztuką samą w sobie. Kowal w wiosce pracował intensywnie w tygodniach poprzedzających żniwa. Jego kuźnia rozbrzmiewała przez cały dzień uderzeniami młota. W niektórych regionach Polski, jak podają źródła etnograficzne, przed pierwszym koszeniem ksiądz święcił kosy, polewając je wodą święconą. To nie był gest jedynie symboliczny. Ludzie wierzyli, że poświęcona kosa będzie ciąć lepiej, że ostrze dłużej wytrzyma. W końcu od tej pracy zależało życie. Oskar Kolberg zanotował wprost: do żniwa tak kobiety, jak i mężczyźni ubierają się czysto. Parobcy i dziewki przystrajają głowy w kwiaty. Ten szczegół jest zastanawiający. Dlaczego ludzie szli na ciężką, wyczerpującą pracę w odświętnych ubraniach przystrojonych kwiatami? Odpowiedź leży głęboko w mentalności chłopskiej. Żniwa były świętem, a nie tylko pracą. Były spotkaniem z ziemią, podziękowaniem za plony, momentem, który wymagał godnego stroju. Pierwsze i ostatnie dni żniw traktowano niemal jak niedzielę, z należytą powagą i ceremonialnością. Ubranie żniwiarzy było oczywiście lniane. Latem bielony len był względnie lekki, choć praca w upale sprawiała, że nawet najlżejsze ubranie szybko stawało się mokre od potu. Kobiety zakrywały głowy, bo słońce lipcowego i sierpniowego południa potrafiło być bezlitosne. Na polach nie było żadnego cienia, żadnych drzew, żadnych budynków. Tylko horyzont złotego zboża i nad nim nieubłagane słońce. Na początku żniw pierwsze pola koszono wspólnie. Tak zwana wieś gromada, czyli wspólnota sąsiadów i krewniaków, działała razem. Jeśli ktoś miał dużo ziemi, a rodzina była mała, prosił sąsiadów o pomoc. Jeśli ktoś chorował, inni przychodzili sami, bez pytania. Ta wzajemna pomoc, zwana w różnych regionach tłoką lub pomocą, była fundamentem wiejskiego przeżycia. Nie była ona dobrowolna w dzisiejszym sensie. Była obowiązkiem moralnym i społecznym, bez którego wieś nie mogłaby funkcjonować. Człowiek, który odmówiłby pomocy sąsiadowi w żniwa, narażał się na ostracyzm i wykluczenie ze wspólnoty.
W tamtych czasach mogło to być równie groźne jak choroba. Ale jest w tej historii warstwa, o której nie można milczeć. Warstwa ciemna i bolesna, bez której obraz dawnych żniw byłby nieprawdziwy. Dla setek tysięcy polskich chłopów żniwa nie były tylko walką z pogodą i naturą. Były walką z pańszczyzną. System pańszczyźniany, który przez wieki dominował w Polsce, szczególnie w strukturze folwarku szlacheckiego rozwijającego się intensywnie od XVI wieku, nakładał na chłopów obowiązek pracy na polach pana przez określoną liczbę dni w tygodniu. I ta pańszczyzna rosła. W połowie XVI stulecia minimum wynosiło 1 dzień pracy z łanu ziemi tygodniowo. W drugiej połowie XVI wieku pańszczyzna wynosiła już 2 do 3 dni. W XVII wieku 4 do 5. W XVIII stuleciu bywało, że sięgała 5 do 6 dni tygodniowo. W drastycznych przypadkach dochodziła do 7, co oznaczało, że chłop pracował wyłącznie dla pana przez cały tydzień, a na swoje pole, od którego zależało przetrwanie jego rodziny, nie miał kiedy wyjść. Pańszczyzna była liczona od zagrody, a nie od osoby, więc rozkładała się na całą rodzinę. Każdy dorosły musiał iść do roboty. W czasie żniw obciążenia stawały się jeszcze dotkliwsze. Żniwa były tak zwaną pańszczyzną dodatkową lub sezonową, która obejmowała nawet chłopów bezrolnych. Każda para rąk była potrzebna na polach dworskich, bo szlachcic musiał zebrać swoje zboże, zanim pogoda się zmieni. Chłop wychodził więc najpierw na pola pańskie i dopiero po zakończeniu powinności mógł wrócić na własne pole. Ale czas nie czekał. Zboże dojrzewało dla wszystkich jednocześnie. Chłop, który spędził dni na pańskim polu, a potem wrócił na swoje, by zastać zboże polegające po burzy, tracił wszystko. Jan Słomka w swoich pamiętnikach opisał ten system bezlitośnie. Gdy kary nie pomagały i nie miał kto pańszczyzny odrabiać, ekonom z pomocnikami przyjeżdżał i wyrzucał chłopa z domu i gruntu. Nie było się do kogo użalić i rekursu od tego. Takie było prawo. Przeciętny folwark szlachecki obejmował około 60 hektarów ziemi. Żniwa na takim obszarze, przeprowadzane w dużej mierze rękami chłopów pańszczyźnianych, przynosiły, według szacunków profesora Aleksandra Wyczańskiego, zbiory rzędu około 28 ton zboża. Aby zebrać taką ilość sierpem i kosą, potrzeba było wielu dni i wielu par rąk. I to wszystko musiało się odbyć w czasie, gdy każda godzina deszczu mogła oznaczać katastrofę. Na polach folwarcznych na Mazowszu, w Galicji i na Lubelszczyźnie pracowano od świtu do zachodu słońca. Dosłownie, razem ze słońcem wstawano i razem z nim kończono. Kobiety przynosiły jedzenie w koszykach i plecionych dwojakach, naczyniach, które można było nieść na 2 stronach. Posiłek na polu był prosty do granic możliwości. Kasza z jakąś omastą, groch z kapustą, kawałek chleba. Drewnianymi łyżkami jedzono kucając w cieniu snopków. Nie było przerw na odpoczynek w dzisiejszym sensie. Było jedzenie, był krótki oddech i znowu praca. Teraz wyobraź sobie sam moment koszenia. Kosiarze ustawiali się w szeregu, tyłem do słońca i ruszali w kierunku ze wschodu na zachód. Dokładnie tak, jak słońce wędruje po niebie. Ten kierunek nie był przypadkowy. Chodziło o to, by praca postępowała zgodnie z naturalnym porządkiem świata. Każdy kosarz trzymał kosę oboma rękami, a jego ruchy były szerokie, miarowe i rytmiczne. Doświadczony kosarz pracował niemal jak maszyna. Ruch w lewo, cięcie, ruch z powrotem, krok naprzód. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Za kosarzami postępowały kobiety, które zbierały powalone zboże, formowały garście i wiązały je w snopki za pomocą powróseł, skręconych łodyg słomy. Gotowe snopki ustawiano pionowo, opierając je o siebie w grupy, tworząc tak zwane kopice lub stygi. Rząd za rzędem, pole za polem. I tu wkracza jeden z najbardziej zaskakujących aspektów tamtego życia – inicjacja. Bo do koszenia kosą trzeba było zostać dopuszczonym. Znany był powszechnie na polskiej wsi obrzęd zwany wilkiem lub frycowaniem kosiarza. Młody parobek, który po raz pierwszy przychodził na żniwa z kosą, otrzymywał ostrze celowo źle naostrzone. Tak,
by pracował ciężej niż inni. Po zakończeniu pracy musiał uklęknąć na oście lub żwirze przed najstarszym kosarzem i przejść egzamin. Musiał wymienić wszystkie części kosy, pokazać, jak się kosi w trudnym miejscu, odpowiedzieć na pytania z teorii i praktyki. Egzaminator symbolicznie bił go oścą i targował się o ilość wódki, którą młody nowy kosarz ugości towarzyszy. Bez tej wódki rytuał się nie kończył. Zanotował to Kolberg, opisali inni zbieracze folkloru. W niektórych regionach doświadczeni kosiarze przystrajali młodego parobka w zielone rośliny i wieniec na głowę, po czym prowadzili go z muzyką do dworu, gdzie właściciel dawał im poczęstunek lub pieniądze. To był moment, gdy młody mężczyzna przestawał być chłopcem i stawał się pełnoprawnym członkiem społeczności. To znaczyło więcej niż jakakolwiek formalna uroczystość. Upał lipcowy i sierpniowy był na polach bezlitosny. Nie było mowy o tym, by poczekać, aż słońce ostygnie. Zboże nie czekało. Jedynym sposobem radzenia sobie z gorącem było śpiewanie. Pieśni żniwne były prawdziwym narzędziem pracy. Nadawały rytm ruchom, rozpraszały myśli od bólu w plecach i dłoniach, jednoczyły grupę i sprawiały, że czas płynął inaczej. Kolberg zapisał tysiące takich pieśni, krótkich, powtarzalnych refrenów, które żniwiarze śpiewali w kółko przez cały dzień. Wychodząc na pole śpiewano, wracając ze pola śpiewano. Wśród pieśni żniwnych były też pieśni zabawne, opowiadające o leniwych żniwiarzach, o kosarzu, który wolałby pić zamiast pracować. Te lżejsze śpiewy chroniły przed załamaniem, gdy upał stawał się nie do zniesienia, gdy pot zalewał oczy, gdy pęcherze na dłoniach pękały od sierpa lub kosy. Warto powiedzieć wprost o fizycznej cenie, jaką płaciło ciało za dni spędzone w pochylonej pozycji. Choroby kręgosłupa, stany zapalne stawów, urazy dłoni i nadgarstków to były powszechne dolegliwości starszych chłopów, którzy przeżyli dziesiątki żniw. W Galicji, którą opisywał Słomka, mężczyźni zużyci pracą dożywali najczęściej 50 lub 60. Kobiety, obciążone zarówno pracą polową, jak i prowadzeniem domu, żyły równie krótko lub krócej. Każde żniwa były więc nie tylko walką o przeżycie roku, ale w jakimś sensie walką o przeżycie życia. Nie można jednak zapominać, że żniwa miały też swoją warstwę niezwykłą i tajemniczą. Sferę, w której wiara, przesąd i codzienna logika mieszały się w sposób nierozróżnialny. W wielu częściach Polski, zwłaszcza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, znany był zwyczaj tak zwanej przepiórki. Po zakończeniu zbiorów na każdym polu nie ścinano do zera ostatniego pęku zboża. Zostawiano go rosnącym, jako dar dla ziemi, jako zakładnika dobrego urodzaju na przyszły rok. Ten ostatni nieścięty pęczek, przystrojony kwiatami, wstążkami i ziołami, zwano właśnie przepiórką lub perepełką. Ścinał go uroczyście najlepszy kosarz, a następnie wręczał go przodownicy, kobiecie nadającej tempo pracy, która wyplatała z tych kłosów wieniec dożynkowy. Ziarno z wieńca dodawano wiosną do ziarna siewnego. W ten symboliczny sposób koniec żniw był początkiem następnych. Wieniec dożynkowy był centralnym obiektem całego zakończenia żniw. Tradycja jego wyplatania sięga, według zachowanych źródeł pisanych, co najmniej XVI wieku, gdy w Polsce kwitła gospodarka folwarczna. Wieniec plotły kobiety przodownice, a jego forma nawiązywała do korony królewskiej, z 4 połączonych u góry pałąków lub słomianych warkoczy. Dekorowano go jabłkami, orzechami, czerwoną jarzębiną, polnymi kwiatami i kolorowymi wstążkami. Niekiedy do środka wkładano żywe pisklęta, koguty lub kurczęta, bo żywy ptak w wieńcu miał zapewnić dobry przychówek w gospodarstwie przez cały nadchodzący rok. Gotowy wieniec niosły dziewczęta przodownice, koniecznie panny, przez całą wieś w rozśpiewanym korowodzie. Najpierw wieniec szedł do kościoła, na poświęcenie, bo poświęcony miał większą moc. Potem korowód zmierzał na dwór, do dziedzica lub do głównego gospodarza wsi. I wtedy dział się coś, co pozornie wydawało się tylko żartobliwym obyczajem, a kryło w sobie coś znacznie głębszego. Kiedy żniwiarze zbliżali się do podwórza,
Chwytali nadchodzącego dziedzica lub ekonoma i wiązali go powrósłami ze słomy. Jeśli przyjeżdżał konno, słomą przywiązywano mu nogę do strzemienia i trzymano go tak, aż złożył okup, poczęstunek, pieniądze lub obietnicę dodatkowej zapłaty. Historycy tłumaczą, że pierwotnie ten zwyczaj miał sens magiczny. Wiązanie właściciela ziemi łączyło go z jego polem i jego plonem. Ale dla chłopów pańszczyźnianych, żyjących przez większość roku pod absolutną władzą dziedzica, musiało to mieć też smak czegoś rzadkiego. Chwili, gdy mogli się śmiać. Przez jedną chwilę to oni trzymali pana na sznurku. Jednym z najbardziej niepokojących zagrożeń tamtego czasu nie był sam upał ani wyczerpanie. Było nim zboże samo w sobie, a konkretnie sporyż, pasożytniczy grzyb atakujący żyto, który powodował zatrucie zwane ergotyzmem. Sporyż wyglądał jak czarne, podłużne narośla na kłosach. Jeśli trafił do mąki, powodował halucynacje, kurczenie się naczyń krwionośnych, gangreny kończyn, a w ciężkich przypadkach śmierć. W średniowieczu i wczesnej nowożytności epidemie ergotyzmu pustoszyły wsie, a ludzie nie rozumieli, co ich zabija. Mówiono o ogniu świętego Antoniego, bo ból kończyn, które obumierały, przypominał palenie od wewnątrz. Doświadczeni żniwiarze wiedzieli, że czarne, dziwnie ukształtowane kłosy należy wyrzucać, ale nie zawsze ktoś to wiedział, a gorączkowe tempo pracy nie sprzyjało ostrożności. Innym zagrożeniem była pogoda. Burza z gradem mogła w ciągu 20 minut zniszczyć plon całego sezonu. Piorun trafiający w stodołę pełną zebranego już zboża potrafił spalić wszystko, zostawiając rodzinę bez niczego na zimę. Dlatego właśnie tempo miało takie znaczenie. Przodownica, kobieta wyznaczana do nadawania rytmu pracy, maszerowała przodem, śpiewała najgłośniej i cięła najszybciej. Gdy przyspieszała, wszyscy przyspieszali. Jej ciało wyznaczało tempo dziesiątek innych ciał. Teraz wejdź do stodoły. Tej starej, drewnianej stodoły, jakich wiele można jeszcze znaleźć odbudowanych w skansenach. W tokarni pod Kielcami, w Kolbuszowej na Podkarpaciu, w Sierpcu nad Skrwą. Drewniane belki, zapach starego drewna i ziarna, szczeliny między deskami, przez które wpada ukośne popołudniowe światło. Tu przynoszone były gotowe snopki, zwożone furmankami lub noszone na plecach i układane w rzędach lub sterty. Tu zboże czekało na młócenie. I ta kolejna praca, wyłuskiwanie ziarna z kłosów, była osobnym, długim rozdziałem pozbiorów. Młócenie przez tysiąclecia wykonywano ręcznie za pomocą cepów. Cep to proste narzędzie. Długa drewniana rękojeść, do której zawieszone jest krótsze, ciężkie drewniane bito. Rytmiczne uderzanie cepem po kłosach rozłożonych na klepisku stodoły wybijało ziarno z ich skorupek. Praca ta była głośna, monotonna i wyjątkowo wyczerpująca, nie mniej ciężka niż koszenie. 2 lub 3 mężczyźni mogli pracować cepami razem, na zmianę, wytwarzając regularny rytm uderzeń. Ten dźwięk, stuk, 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 rozbrzmiewał po polskiej wsi od jesieni aż do zimy. Zmielone ziarno trafiało na koniec do wiatraka lub do młyna wodnego. I tu znowu ujawniał się system, który ograniczał chłopa na każdym kroku. Jak zanotował Jan Słomka, właścicielem tych urządzeń była szlachta. Chłop nie mógł mleć zboża w żadnym innym miejscu niż wyznaczonym przez pana. Młynarz na pańskim młynie pobierał za swoją pracę 4 do 5% zmielonego ziarna. Zatrzymywał też plewy i otręby, a do tego miał obowiązek wypasać na nich wieprzynie pańskie. Każdy element tego systemu był obliczony tak, by z jednej strony utrzymać chłopa przy pracy, a z drugiej systematycznie odciągać od niego część tego, co wyhodował własnym potem i własnym bólem kręgosłupa. Warto jeszcze zatrzymać się przy jednym mało komentowanym fakcie historycznym, który pokazuje, jak dalece żniwa przenikały wszystkie warstwy polskiego społeczeństwa. W XVI i XVII wieku, gdy polska gospodarka folwarczna przeżywała szczyt i z Gdańska eksportowano do Europy Zachodniej setki tysięcy ton polskiego zboża, kursy Wisły w sierpniu były najgęściej zastawione tratwami i łodziami wiozącymi żyto i pszenicę ku morzu.
W 1618 roku, historycznym szczycie, z Gdańska wyeksportowano 116 tysięcy łasztów zboża, co odpowiada mniej więcej 240 tysiącom ton. Za tym imponującym handlowym sukcesem stały ręce polskich chłopów, tych samych, którzy zginali się w upale z sierpem lub kosą, którzy oddawali dni na pańskie pole, a potem wracali na swoje zmęczeni i wypaleni. To był paradoks dawnej Rzeczpospolitej. Bogactwo budowane na pracy ludzi, którzy z tego bogactwa mieli najmniej. Kiedy ostatni snopek był związany i ostatni kłos ścinano z pola, w powietrzu rozchodziło się coś trudnego do opisania. Ulga. Zwykła, ludzka ulga, że zdążyliśmy. Że deszcz nie przyszedł za wcześnie. Że zboże stoi w stodole i rodzina przeżyje zimę. Biesiady dożynkowe były skromne. Chleb z nowego ziarna, poczęstunek, muzykant grający na skrzypcach lub dudach, ale bywały też pełne śpiewu i tańca trwającego do późna w noc. Przysłowie ludowe mówiło wprost: kto w żniwa próżnował, będzie w zimie biedował. A kto nie próżnował, ten miał prawo do tej jednej nocy tańca. W kościele odprawiano dziękczynienie. Wieniec żniwny składano przy ołtarzu lub zawieszano w prezbiterium. Kapłani, którzy widzieli te same wiejskie rodziny co roku, wychudzone przez zimę, zestresowane wiosną, gorączkowe latem, wiedzieli, co znaczy ten wieniec. Za każdym kłosem i każdą wstążką stały tygodnie ludzkiego wysiłku. Nabożeństwo po żniwach miało więc inny ciężar niż zwykła niedziela. To nie było dziękczynienie za abstrakty. To było dziękczynienie za te konkretne tony żyta i pszenicy stojące teraz w tej konkretnej stodole, które przeżywią tę konkretną rodzinę przez tę konkretną zimę. Wieniec dożynkowy po nabożeństwie trafiał do stodoły i zostawał tam do kolejnego roku, do nowego siewu wiosną. Przed siewem wysypywano z niego ziarna i mieszano je z ziarnem siewnym. Ten zwyczaj, dokumentowany przez etnografów jeszcze w XX wieku wśród starszych rolników, zamykał krąg. Koniec żniw był początkiem następnych. Ziarno z wieńca nosiło w sobie moc minionego roku i miało ją przenieść na następny. Polska, którą znamy dzisiaj, wyrosła z tych pól. Z tego trudu, z tych pieśni, z tych wieńców zawieszanych w kościołach. Każde miasto, każda droga, każdy klasztor, wszystko to było karmione tym chlebem, który co roku wyrastał z polskiej ziemi dzięki pracy ludzi, których historia przez wieki zdawała się nie dostrzegać. Dziś możemy ich zobaczyć. Możemy stanąć na tym samym polu, takim jak te odtworzone w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w Tokarni pod Kielcami, w skansenie w Kolbuszowej. Posłuchać śpiewu przepiórki i poczuć ciężar tego, co znaczy wyżywić rodzinę własnym potem i własną determinacją. Ci ludzie nie mieli ani kombajnów, ani prognoz pogody, ani ubezpieczeń od nieurodzaju. Mieli sierpy, kosy, cepa, śpiew przodownicy i wzajemną pomoc sąsiadów. Mieli wiarę, że modlitwa i odpowiedni dzień tygodnia mają znaczenie. Mieli wieniec żniwny, który spleciony jesienią leżał w stodole przez całą zimę. I w tej jednej garści kłosów zawarta była cała nadzieja na to, że następny rok będzie lepszy. Za drzwiami drewnianej chaty czekają jeszcze inne opowieści. O wiejskich lecznikach i ich ziołach, o targach i rzemieślnikach, o długich zimowych wieczorach, gdy przy kaganku opowiadano bajki, które nikt już dziś nie pamięta. Do tych opowieści wrócimy. Bo ta Polska, zapomniana, zwykła, prawdziwa, jeszcze ma wiele do powiedzenia.